Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks. Wracamy do wróżenia z fusów. Jak co tydzień KRYPTO University pojawił się parę godzin temu. Zobaczymy, czy będzie jeszcze dzisiaj dzień dobry krypto w nocy, bo dzisiaj agonia w postaci bólu głowy. Nie wiem, czy to ta zmiana temperatur, czy nie. Ci starzy słuchacze wiedzą, że Feniks raz w miesiącu, może dwa, ma potworny ból głowy. Najgorzej jak jest wieczorem. Tak jak dzisiaj, więc miejmy nadzieję, że szybko przejdzie. Jeżeli nie będzie dzień dobry krypto w nocy, będzie od razu tutaj z rana, żeby około godziny 9, 10 może powinien już tutaj być gotowy. Ale zobaczymy, może jeszcze ten ból głowy gdzieś sobie pójdzie, jak posłucham KRYPTO University razem z Wami. Nie słuchałem go, a wiem, że na pewno będzie treściwie, jak co tydzień, więc sobie sprawdzimy na niebiesko, czyli neutralnie, ani nie zielony, ani nie czerwony kolor. Okej, może być. Nie zdradza za wiele na samym początku. Przejdźmy do jego audycji. A więc zaczniemy już od 2 minuty bez przewitania. Około 21 minut tłumaczenia mamy, bo potem mamy reklamę jego kanału, także nie powinno być źle. 40-45 minut może powinna wyjść ta audycja, może mniej, może się uda mniej. Sprawdźmy sobie od samego początku. W tym momencie zaczynamy mówić o wykresie, na który nie każdy zwraca uwagę. Not very well known. I haven't seen anybody discussing it. I nie jest za bardzo znany. Nie widział też, żeby ktokolwiek go dyskutował w tym momencie. So we're going to discuss it here today. This is the RSI on a weekly chart. To jest RSI na tygodniowym wykresie. Okay? And we've been in this trend not for a couple days or for a couple weeks. I jesteśmy w tym trendzie nie przez tydzień, nie przez 2 tygodnie. But on this channel, if you're relatively new here, this is where we take a scientific approach. We look at only the facts in the charts, removing all of our emotion. I pamiętajcie, że na tym kanale patrzymy tylko na fakty na wykresie. Wykluczamy emocje. And we stay a couple steps ahead I jesteśmy 2 kroki dalej. of the herd. So hit Przed tłumem. that subscribe button, join the underdogs. We're a group. I dokładnie. Na początek dajmy łapę na oryginale. Możecie wejść w linka, podziękować panu KRYPTO University. Look at this. This started back in 2017. This is Kiedy zaczął się ten trend spadkowy? 2018 rok. almost 3 years Prawie 3 lata. that we've been in this trend, right? In the RSI, on the weekly. Started back here at that 20K top, at that Zaczęliśmy od tych $20,000 na RSI, na najwyższym punkcie, no i utrzymujemy cały czas ten spadek na RSI tygodniowym. 14K top. We came right into that same line. Próbowaliśmy pokonać jeszcze raz tą linię trendu około czerwca 2019. Nie udało się. And we just came into it again I około 10 sierpnia znowuż tu tam nawet prawie nam się udało przejść w górę, ale nie do końca. Odparcie było takie samo. in early August. And early August was a very, very critical time, which we'll get to in a moment. But what I do like is, well, of course, we're creating some lower highs, right? Co mi się podoba, mimo tego, że tworzymy coraz to niższe szczyty, At the same time, we're creating higher lows. w tym samym czasie kreujemy wyższe low, czyli wyższe te dolne punkty ceny. Our low here in December 2018, Mamy tutaj w grudniu 2018 pierwszy and we created a higher low here i 9 marca 2020 też mamy wyższy. in March 2020. I want you to watch this like a hawk, because when we finally break this trend line, and we will break it eventually, I hate to I musimy to oglądać jak jastrząb, moment tego przejścia. break the news for you, but we will. When we do, things will start moving. Remember, I kiedy to zrobimy, rzeczy naprawdę będą się tutaj dziać ciekawe. the trend is your friend, okay? So we are in this downtrend. Pamiętajmy, że trend jest twoim przyjacielem i w tym momencie mamy nadal niestety spadkowy od 2018 roku na RSI dwutygodniowym. Okay, we should continue to respect this level. We've respected it really greatly so far,
But tygodniowym. I also expect us to respect what we've been forming here, which is some higher lows. So it's almost like a pressure cooker. Czyli widzimy, że mamy taką presję. Z jednej strony coraz to wyższe doły, z drugiej strony coraz to niższe szczyty i mamy tu taką, no tak jak on tu mówi, presję, sprężynę, która się napręża i zaraz będzie jakiś kosmiczny ruch. That is getting stronger and stronger and stronger as time goes on. So continue to watch that, continue to monitor it. Just to give you a heads up, this level up here is at about 70 on the weekly. Jeżeli chodzi o ten górny level, to jest około 70. And if it takes us a handful of weeks to get there, we could... I z każdym tygodniem, na przykład 23 listopada pokazuje, już będzie na 68. Get up to the 68 level, and that's when the true test will come. Down here at the lower levels, about 31, I do not... Nie powinniśmy zejść poniżej 31 na tych dolnych strefach. So, the other major piece here is the stochastic RSI. Completely underrated. I jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, która nie jest niedoceniona, to jest Stochastic RSI. Completely overlooked. And if you watch our channel, you are well aware of what has taken place. I jeżeli oglądasz nasz kanał, to wiesz dokładnie, co się dzieje. Because weeks ago, we said at the top of our lungs, watch out. Bo tygodnie temu mówiliśmy o tym, żeby patrzeć na samej górze naszego wdechu. Watch out. The weekly stochastic RSI is about to cross down. Bo mówiliśmy o tym, że tygodniowe Stochastic RSI było właśnie na przecięciu i ta tendencja spadkowa zarysowywała się. Be careful. This is a major sign, and we said, be my guest, look back in history. Anytime that we've previously had a weekly cross down, Za każdym razem, kiedy w historii mieliśmy właśnie takie przecięcie, does not end well. Weekly cross down, it does not end well. Weekly cross down, it does not end well. You can go to any of them, and we screamed at the top of our lungs because at the time, Bitcoin was around 12K. Everyone was screaming we're going a lot higher. W owym czasie Bitcoin był za $12,000 i każdy wtedy mówił, idziemy wyżej. And we were on the other side of the fence because My byliśmy po drugiej stronie płotu i mówiliśmy, the facts in the charts were screaming że fakty na wykresie mówią o tym, we're in trouble. że jesteśmy w delikatnych kłopotach. Okay? So if you're relatively new to this channel, we are generally on the other side of the fence. Dlatego, jeżeli oglądasz ten kanał, jesteś najczęściej po drugiej stronie płotu. Where it's not fun, it's not a popular place to be, Może nie jest to popularne miejsce, but that's where the facts are. ale to są tu, gdzie są fakty. And I will always speak the facts to you and always tell you to caution when you should and not to buy and lose your entire life savings. So at that time we were around 12K. We ran into this long-term trend line. Wtedy byliśmy przy około $12,000 And at the same time, if you watch our channel, i to samo mówiliśmy też na Fear and Greed Index, czyli chodzi tutaj o tym wykresie chciwości co do strachu. you know that we talked repeatedly about being up here at 85 Byliśmy wtedy na 85 około. on the extreme greed index. We had only been there Czyli w polu chciwości ekstremalnej. one other time in the past few years, Byliśmy tylko tam jeden raz w ostatnie parę lat and that didn't end well either. i to nie zakończyło się sukcesem. And we said on this channel, look, everybody is kind of beating their chest and saying we're going higher, but the facts are saying we are not going higher, we're going to go lower. So Każdy wtedy mówił, że idziemy wyżej, ale fakty mówiły o tym, albo mówią nawet nadal, że nie idziemy wyżej. just pay attention to the facts, just remove emotions, always stay level-headed, don't Trzeba po prostu opuścić emocje, patrzeć na fakty pay attention to the news, just the facts and the charts, and that will help you tremendously as a trader. a nie patrzę na newsy, także pomogę Ci jako trader. I want you to achieve more success, and that's one of the biggest lessons I've learned, so pay close attention, okay? What we do like to see on the stochastic RSI on the weekly, Co
warto zauważyć na Stochastic RSI, na tygodniowym, jest to, is we are trying to form a bottom, and that's going to be że będziemy próbowali uformować najniższy punkt już niedługo. a true test coming in the coming next 5 days to I 15 główny test będzie w kolejnych 5 dniach. days. We're going to see what reaction we have on the stochastic RSI. Is Zobaczymy, jaka reakcja będzie na tym Stochastic RSI. it going to be a quick bounce like we saw here and Czy pretty będzie to extreme dokładnie, tak jak wcześniej, mieliśmy szybkie odbicie, V-shape na tym wykresie, price action move to the upside, or are we going to hang out down below here for a whole bunch of weeks czy będziemy przez parę tygodni w tej właśnie sferze. and be in limbo? So that's what I want you to watch. This is the first critical thing. This is the second critical thing. And we're going to talk about 2 more things that I want you to do Także to są te 2 krytyczne, jeszcze 2 będziemy omawiać, potem przejdziemy, widzę, tutaj jest Ethereum i XRP. right now. This stochastic RSI will tell the future. This trend line will tell the future. Czyli Stochastic RSI opowie nam przyszłość. RSI tak samo, jeżeli przejdziemy tutaj tą linię trendu utworzoną od, jeszcze raz, styczeń, grudzień, bardziej 2017, styczeń 2018. What will tell the future even more is this yellow line. This is the 21 EMA. I co jeszcze nam bardziej przypowie przyszłość, to jest EMA 21. Okay? The 21 EMA will tell the future. Simply put, if we have a candle, a weekly candle, close below, Jeżeli, bardzo prosty sposób można to wytłumaczyć, jeżeli tygodniowa świeca, czyli cały tydzień, zamknie się poniżej tej żółtej linii, 21 tygodniowej EMA, the 21 EMA, it spells devastation. to mówi o dewastacji. Okay? You can see it circled here. Again, the body of the candle closed as resistance to this line. Mówimy tutaj też o korpusie świecy. Korpus świecy musi się zamknąć poniżej tej linii. It means significantly more downside action is coming. You can see what happened here. And I wtedy za każdym razem, może nie za każdym razem, ale bardzo często, powiedzmy, jest kontynuowany spadek. in this circle, our first candle that Tak jak to było w lutym 2018 roku. Też zapoczątkowało to kolejne spadki. closed below here after a magnificent bull run, boom, devastation. Again, this was a bull run here up to 14K, closed below, devastation. And you can go Czyli bardzo prosto. Powyżej 21 EMA, super to wygląda, poniżej troszeczkę gorzej. back in history again. We had a magnificent bull run here. Our first candles closed To samo w 2014, w kwietniu, below, and it was devastation. If we continue to stay above here, jeżeli będziemy tutaj powyżej tej linii trendu, prices will rise. It's cena oczywiście będzie dalej zwyżkowa. that simple. Don't complicate trading. Nie komplikujmy sobie tradingu. Don't complicate the space. The 21 EMA, I want you to have it on your chart 21 EMA macie mieć na wykresie. and just stay level-headed. I oczywiście trzymajcie fason, poziom. If we continue to stay above this, we are going to rise. Jeżeli będziemy kontynuować nad tą linią żółtą, będziemy wzbijali się jak Feniks. A poniżej będzie troszeczkę jak Feniks z popiołu. Dopiero będziemy się gdzieś tam na dole widać. For months to come. If we close below with a weekly candle, we will decline for months to come. It's that simple. I jeżeli poruszymy się po tygodniowej świecy poniżej 21 EMA, przez miesiące będziemy poniżej niej. I'm talking about months. I'm not talking about, Mówię o miesiącach. the next 2 minutes in Nie mówię o 2 minutach. crypto and the next 4 hours in crypto. Nie mówię o kolejnych 4 godzinach. No chociaż z tym nie mówię na serio, bym się zastanowił, bo niektórzy zarzucają Crypto University, że mówił, że jak wyjdziemy do 10,5 tysiąca, od razu będzie 14. To, że 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu powiedział, że 12 to jest 5 tygodni w historii, gdzie kiedykolwiek wyskoczyliśmy z taką ceną powyżej na tygodniowych świecach, no to dla mnie to świadczy, że to jest dynamiczny trader, który w momencie, kiedy
widzi coś jeszcze na wykresie w międzyczasie, to nie upiera się jak Tyler Jenks przy swojej, powiedzmy, chociaż nie mówimy, że ona nie może się spełnić, ale przy $1000, że zejdzie na Hyperwave, tak? Tu widzimy, że pokazał nam 12 000, jakie to ma znaczenie, żeby Bitcoin przekroczył tą granicę. Jeżeli przekroczy tą granicę, bramy niebios. Who cares about that? That's not where you're going to make all your money or lose all your money. You will, however, make and lose all your money on these big major moves, which we're talking about today. Okay? So those are three things I want you to watch right now as Bitcoin prepares for its next major move. To są te trzy rzeczy, na które powinniśmy zwracać uwagę w tym momencie. This was pretty major. This was a video from last week. It went To jest wideo z ostatniego tygodnia. a little crazy. Everybody really loved this strategy, and Każdy uwielbia tą strategię. I gave you a strategy for free that people were pretty shocked because it's incredibly powerful, and nobody had really put it in such a way that you could really understand it. Nikt wcześniej też nie przedstawił to w taki sposób, jak KRYPTO University tutaj zaznacza. And everyone was begging for the sell strategy. Again, if you missed it, you can go watch last week's video. But I wanted to do something above and beyond. I wanted to do something special for you, give you a strategy that you can take, you can put it in your pocket. Ale chciałem po prostu wam dać strategię, którą możecie zachować dla siebie. I guarantee you've looked at the strategy and you're like, wow, this was actually pretty amazing. I gwarantuję, że jeżeli spojrzeliście na to, to mówiliście, że było to szalenie ciekawe. Nie do końca wszyscy się zgodzili w tamtych komentarzach, bo na przykład pokazywali daty, kiedy to się nie wydarzało. Jeżeli cofniecie się do poprzedniego tygodnia, będziecie wiedzieć, o co chodzi. Now, the sell strategy. Everyone in the comments went crazy. Please give us the sell strategy. Dokładnie. I teraz dużo komentarzy też było chyba u niego. Tutaj też ludzie się zastanawiali. Ja się zastanawiałem w momencie filmu. Dobra, rośnie, ale kiedy sprzedać? Dzisiaj dowiemy się, zobaczymy. Nie obejrzałem tego filmu wcześniej, także razem z wami oglądam. So I will. And I'm going to do it special for everybody that's in our inner circle. And I'm going to give it to them for free. Who's in our inner circle? Aha, czyli jest dobry w reklamie. Będzie dla tych ludzi, którzy są w inner circle. A kto innym jest? Everybody that's on our email list. Czyli na liście mailowej. Dobra, już przewijemy dalej. We're going to go to the 1 year. We're on this fear and greed chart, right? Okej, jeszcze jedna rzecz do Bitcoina, którą nam tutaj pokażę, zanim przejdziemy do tych dwóch altcoinów. Chodzi o 1 rok. Tutaj 1 rok na Fear and Greed Index. And again, time and time again, just like before, we told you when we were up here at the 85 level, it's time to be cautious. I know. Kiedy jesteśmy w tym poziomie 85, czyli 85, należy wtedy uważać. Everyone was very greedy. Zachować czujność. But we controlled our emotions here. Wtedy każdy był greedy, czyli chciwy, ale my kontrolujemy nasze emocje. The group of the underdogs were a couple steps ahead of the herd. I jeżeli chodzi o tłum, jesteśmy 2 kroki wcześniej przed wszystkimi. And I want you to be a couple steps ahead again with this chart I'm going to show you right now. What happened was we went up here, we played with a number that we haven't touched in a couple years, and we had some trouble. However, where we fell was the same level we had talked about month after month after month after month. Okej, w tym przypadku na jednorocznym mowa była o tym poziomie, który utrzymaliśmy ostatnio przez dłuższy czas i nagle spadliśmy. Ale co jest ciekawe jego zdaniem, że spadliśmy do tego samego poziomu zobaczmy od kogo, od kiedy, od około kwietnia do czerwca, nawet dalej, do lipca byliśmy w tym poziomie, czyli nie spadliśmy niżej. This kind of 37 to 38 level where we built an incredible base. We fell right to it. No surprise. Support and resistance is one of the most underrated things in trading. Everybody wants to make it fancy. Wsparcie i opór to jest jedna z najważniejszych rzeczy w tradingu, narzędzi i tutaj nie spadliśmy niżej. But it's not. If you've been trading for a whole bunch of years, you know this is the secret sauce. So we fell right here. What I want you to watch like a hawk is if we fall below this 37 level.
co macie patrzeć, albo na co zwracać uwagę, jak jaszcząb znowuż, uwielbia jaszczębie, prawda? Jeżeli spadniemy poniżej 39, we're in trouble. jesteśmy w problemach. We're in trouble for, not the long term. I would say a couple weeks to a couple months. Będziemy w problemach od 2 tygodni do 2 miesięcy. There will be more downside action. So if you wake up tomorrow or the next day or next week or in a few weeks. Także jeżeli obudzisz się jutro, za tydzień, za 2 tygodnie i zobaczysz tutaj poniżej 39, And you see this now below 37, a nawet poniżej 37, we're going to have more downside action. będziemy mieć dalej tej akcji spadkowej. It's that simple, okay? If we continue to stay above 37, Jeżeli uda nam się być powyżej 37, prices will rise. cena na pewno rośnie. It's that simple. To jest takie proste po prostu. It's that simple. So we broke this down, this video, we broke down in such a simple way. Dlatego to wideo rozbroiliśmy w taki łatwy sposób, We gave you 4 key components. żeby dawać Wam 4 komponenty, na które warto zwrócić uwagę, But I'm not finished yet. What ale jeszcze nie skończyłem. I want to show you is what happened previously. Again, Chcę Wam tylko pokazać, co się zadziało ostatnio. in this channel, we look left. That's where the facts Zawsze patrzymy w lewo. are. That's where the facts are. So to replay what happened, we came up here, we played with a level, we came down to our market structure, and we're holding it so far. Czyli spadliśmy z tego poziomu, który utrzymywaliśmy od dłuższego czasu, do tego poziomu, który utrzymywał się też przez dłuższy czas, od, jeszcze raz, kwietnia do lipca 2020. Phenomenal. What happened previously? Well, Fenomenalnie, ale co się wydarzyło wcześniej? we built some market structure here. We came up, we played with a level that we hadn't done for a little while, and then we came down, guess where? Our market structure. I też byliśmy tutaj w podobnej sytuacji, czyli doszliśmy do poziomu, którego nie mieliśmy wcześniej, tak jak teraz. Doszliśmy do poziomu, który mieliśmy wcześniej, spadliśmy niżej do tej struktury, która była wcześniej zachowana, ale chwilę wcześniej spadliśmy do dziesiąteczki, także tam ceny były konkretne. And we held it as support. No surprise. But what happened after that? We broke our market structure and it was not pretty. Okay? So again, this fractal looks similar. Ten fraktal wygląda podobnie. I'm just stating the obvious. This fractal looks similar, but we built up much more of a base. Ale zbudowaliśmy o wiele większą bazę. Much more. This is a very strong base. To jest bardzo mocna baza. Make no mistake. This 37 level 37, jeżeli spadniemy, and 38 level is 38 jest bardzo ważne. incredibly powerful, and we're holding it. We're doing a phenomenal job. We can bounce from here and retest these highs. We can definitely do that. If this indicator stays above 37, prices will continue to rise. If it's below, prices will continue to fall. Dokładnie, czyli powyżej 37 cena będzie wzrostowa, poniżej 37 niestety cena Bitcoina będzie spadać. Zobaczcie, gdzie my patrzymy na cenę Bitcoina. Na Fear and Greed Index, to jest ciekawe. Czyli na wykresie chciwości i strachu. Plain and simple. So do you see when you watch our videos, we take these complex topics, we make them incredibly simple. Dokładnie. Kiedy ogląda się Crypto University, ogląda się różne inne wykresy niż u innych youtuberów. Nie takie, powiedzmy, normalne, rzekłbym, ale ma nosa. Przejdźmy do Ethereum. Ethereum, my favorite. Mój ulubiony. So if you watch our channel for a long time, Jeżeli oglądałeś nasz kanał od dłuższego czasu, or recently, you have seen this play out to a widziałeś o tym, jak to było rozgrywane. T. Ethereum was making, we had our high here in the beginning of August, Na początku sierpnia mieliśmy wyższy szczyt, then we had a higher high in the jeszcze wyższy 14 sierpnia middle of August, and then we had another higher high right at the end of August i 1 września mieliśmy też jeszcze wyższy szczyt. in early September. At the same time, we had pointed out in our channel that the RSI was continuing to make lower high after lower high. W tym samym czasie RSI w tym wypadku kontynuowała trend spadkowy, zupełnie odwrotnie co do ceny. This is called Divergence. divergence. Specifically,
Dokładnie, czyli to jest nazywane dywergencją. Bearish divergence. If you see divergence on the tops, it's bearish. If you see divergence on the bottoms, Jeżeli widzimy dywergencję na topie, wtedy to jest spadkowe. Jeżeli na samym dole, wtedy to może być wzrostowe. is bullish. Just a simple, Czyli pozytywne, tak? easy tactic for you to take and put in your pocket. But again, we saw it at the top, so that's bearish, right? So we knew that Ethereum was having trouble up below $500. Widzieliśmy, że Ethereum będzie miał problemy w granicach $500. We already knew that. We said on our channel, and you saw that play out. We Mówiliśmy o tym na naszym kanale, nie było mnie wcześniej, więc nie wiem, nie tłumaczyłem wcześniej KRYPTO, także musicie dać znać, czy Ethereum też przepowiedział. dropped from about 500 all the way down to 300, and that's not a shock. What I will tell you is we have our daily stochastic RSI Co się dzieje teraz, to mamy nasze Stochastic RSI, starting to gain some momentum, mamy troszeczkę tego momentum, but we have this to play with, right? You can see our high, our ale mamy też RSI, które ma ten trend spadkowy, lower high, our lower high, our lower high, our lower high. We're continuing to make lower highs gdzie kontynuujemy coraz to niższe szczyty and lower lows on i tak samo niższe doły ceny, the RSI, a bardziej RSI. on the daily with Ethereum. So that's something to watch. That's Dlatego to jest to, na co należy zwrócić uwagę. something to watch in the short term over the next handful of days to several weeks. Watch this trend line, draw it at home, and you can pay close attention to what's happening. In the big picture, I'm still very bullish with Ethereum. Jeżeli chodzi o większą perspektywę, nadal jestem pozytywnie nastawiony. Very bullish nawet, czyli takim poważnym bykiem jestem, zaawansowanym. If we zoom out a little bit, it's an incredibly bullish structure in the big picture, right? You can see back here in December 2018. Widzimy, że w 10 grudnia 2018, niektórzy nie pamiętają, ale Ethereum kosztowało $81. We made our low and we made a higher low in 2020. Potem mieliśmy 14 marca wyższą 2020 $99. And we continued to make a high here and we made another higher high. I tak samo ze szczytami 340 i teraz mamy kontynuację. No chociaż jeden pomiędzy to nie był za ciekawy wynik, ale jest kontynuacja zdaniem KRYPTO University. It's a beautiful structure in the big picture. Again, nothing goes straight up, nothing goes straight down. Pamiętajcie, że nic nie idzie tylko w górę, tylko w dół. It might be a little bit shaky, but in the big picture, Ethereum is still set up for some pretty large moves. Ethereum nadal jest w naprawdę ciekawym zestawieniu na wyższe obroty, The upside. na wyższe szczyty. All right. So I'm pretty excited about it. I hope you are as well. Let's get to XRP. I na samym końcu mamy XRP. Whether you love XRP or you hate Ktokolwiek. Niektórzy kochają, niektórzy nienawidzą XRP, XRP, respect the TA. ale możemy tutaj respektować analizę techniczną. Respect the TA, because what's happening here is, again, something that I haven't seen a lot of folks talk about. I jeżeli chodzi o to, czego ja nie widziałem, a dużo osób omawiało ten temat, Talked about, I don't know, maybe a month ago or something like that. But może miesiąc temu, I want to bring it to your attention again because it's getting pretty close to go time. i znowuż tutaj jesteśmy przy takim czasie decyzji. We have two lines on our chart. Mamy dwie linie na naszym wykresie. Again, this is XRP on the weekly. XRP na tygodniowym, We have two lines. The 21 week 21-tygodniową, czyli żółtą, and the 50 week, i 50-tygodniową zieloną. right? Plain and simple. In the history of XRP, when you have the 21 week cross above the 50 week, it's major fireworks. I mean, I jeżeli chodzi o 21-tygodniową przekraczającą 50-tygodniową, tak jak teraz to będzie, mamy najczęściej, tak jak tutaj było, poważny ruch na XRP. major. I mean explosive. Eksplozywny. Okay? You can see it happened here in 2017. The 21, the yellow line, crossing above the 50, and you can see what ensued, right? Why do I tell you that? By the way,
Is it like every day we do this, or No i też warto się zastanowić, jak często występują takie zdarzenia. Czy to jest codziennie, every week, or every co tydzień, co miesiąc? month? How often do we have the 21 cross above? I'm glad you asked. It's been over 3 years. Dobrze, że zapytałeś. Ponad 3 lata. Marzec 2017 roku. Ostatnie takie wydarzenie. Jakbyśmy w muzeum byli i oglądali. Ej, patrz, XRP kiedyś wzrósł. Ale 3 lata nie daje nic, ale tutaj KRYPTO zauważa, musimy sprawdzić to, czy ma tutaj rację, bo może mieć rację, jeżeli miałby tak wyskoczyć jeszcze raz. It's been 3.5 years since we've had that cross. Just let that sink in. It's been 3.5 years. Ja bym chciał tu tylko dodać jedną rzecz. To były czasy pierwszej pompy Bitcoina. Wiem, że on nie patrzy na to, co się działo wokół wykresów, ale to były te czasy, kiedy wszystko pompowało wtedy tak kosmicznie. I jestem ciekaw, czy przy takiej sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, gdzie Bitcoin jest nadal niezdecydowany, w którą stronę się wybrać, i to, co się dzieje, powiedzmy, wokół tej całej sytuacji w kryptowalutach, regulacje i inne rzeczy, które tutaj nadchodzą, czy jesteśmy w stanie po prostu mieć takie kosmiczne wzrosty? Jeżeli tak, to oznaczałoby, że mamy złoty środek na wykresie, nie patrząc na to, co się dzieje wokół. A wiem, że KRYPTO University nie patrzy na inne rzeczy, tylko na wykres. I mu to nieźle idzie. Since we had this cross. And by the way, the last time we had it, it was just absurd. It was absurd. Why do I tell you? Look at where we are. We're getting close. Have we crossed yet? Dlaczego o tym mówię? Bo jesteśmy bardzo blisko. No. Czy przecięliśmy jeszcze? Nie, jeszcze nie. We have not crossed yet. Pamiętajcie, że tutaj byliśmy w podobnej sytuacji. Pewnie będzie o tym mówił. Okay? So you can see for this period of time leading into it, we were in limbo, right? We had really beautiful Od lutego 2016 do marca 2017 byliśmy w takim limbo pomiędzy consolidation, beautiful market bardzo nudnym markecie, structure, and we weren't showing true signs either way until this happened. But again, I would pay close attention if I were you over the coming weeks i ja bym po prostu zwrócił uwagę tylko na to w XRP. and months for XRP for this. So if you're an XRP fan, make sure you subscribe. We cover from time to time. Także jeżeli jesteś fanem XRP, czasami mówimy o nim. Dobra, mamy to. Udało się nawet w ten sam czas, co on tutaj ma, ale potem on opowiada pewnie o swojej grupie. My wykorzystujemy to z szacunkiem oczywiście, to co przedstawia za free. Jeżeli ktoś chce więcej, może, my nikomu nie zabraniamy. Ja nigdy nie należałem do grupy KRYPTO. Wszystko co widzę, to widzę. To co daje nam za darmo. A tu trzeba do człowieka przynajmniej powiedzieć szacun za to, że to za darmo możemy się dowiedzieć. Okej, mam nadzieję, że nie było nudno. Mimo tego, że próbowałem wytrzymać z tym bólem. Jest okej. Zobaczymy, o której się pojawię teraz, ale mam nadzieję, że się podobało. Życzę Wam wspaniałego dnia. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.